Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie na konferencji poświęconej projektowi Efekt Chopina. Aleksander Laskowski, rzecznik prasowy Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. Zaprosiliśmy Państwa do kina, więc zaczniemy od filmu. I miałem powiedzieć, że to jest bardzo ważne. To nie jest relacja z jednego miejsca, to jest kolaż, który pokazuje nam wspaniałą podróż przez różne oblicza naszego projektu. No nie każdy ma możliwość dojechania gdziekolwiek dalej, żeby to na żywo posłuchać takich wirtuozów fortepianu. No, sama muzyka jest cudowna. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem, że możemy usłyszeć to, co słyszeliśmy niedawno w telewizji na żywo. I chyba entuzjazm publiczności świadczy o tym, że muzyka Chopina jest wieczna. Efekt Chopina, no cudowna seria koncertów, rewelacyjny pianista, rewelacyjny zespół, pierwszy raz i na pewno nie ostatni. Jeżeli będzie taka możliwość, to na pewno skorzystamy. Tańczyłem poloneza Chopina. Bawiłem się chustkami i tańczyłem z chustkami. Zobaczyłyśmy występ różnych aktorów, różnych instrumentów muzycznych i takich różnych rzeczy. Fortepian, pianino, skrzypce, flet i wiolonczela. To był nasz pierwszy raz. Nie widzieliśmy jeszcze takiego występu. Podobało nam się wszystko. Jestem szczęśliwa bardzo, że jest możliwość na żywo posłuchania pięknej muzyki Chopina, bo przecież to jest po prostu cudowne wrażenie artystyczne i w ogóle przeżycia. Naprawdę koncert był cudowny. Ja jestem naprawdę w szoku. I w ogóle energia, jaka była przez artystów okazana nam, jak wszyscy się uśmiechali, to było cudowne po prostu, cudowne doświadczenie. Było dużo muzyki. Podobało mi się, jak pani grała na pianinie. Jestem zachwycona. Mojemu synowi też to się bardzo podobało. Chyba najbardziej podobało mi się takie połączenie klasyki po prostu, z tym, że dzieci mogły uczestniczyć w tworzeniu muzyki, mogły dotknąć instrumentów. Występ chopinowski nawet. To, że grają różne utwory Chopina. Bardzo ładnie po prostu grali. Grają bardzo ładnie, polecamy. Było dzisiaj bardzo super i grali na skrzypcach i na róże. Graliśmy na instrumencie, śpiewaliśmy i skakaliśmy. Mnie również bardzo się podobał koncert, był naprawdę wspaniały i przede wszystkim jeszcze te instrumenty, po prostu to było coś nowego. I ten Chopin, który brzmiał zupełnie inaczej niż w tej takiej wersji klasycznej, bardzo mi się to podobało, naprawdę wspaniale. Kocham muzykę Chopina. Wielkie przeżycie dzisiejszego wieczoru, za które bardzo z całego serca dziękuję. Cieszymy się, że ten program jest realizowany właśnie w takich mniejszych miejscowościach. No i liczę na części. O Fryderyku Chopinie i fajnie było. No fajnie było. Efekt Chopina! A jako, że naprawdę było fajnie, to więcej Państwu o tym opowiemy. Proszę pozwolić, że przywitam i jednocześnie zaproszę tutaj za nasze stoły prezydialne uczestników dzisiejszej konferencji. Pani Marta Cienkowska, ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Witamy serdecznie. Pan doktor Artur Szklener, dyrektor Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina.
Mamy przedstawicieli artystów, którzy brali udział w tym przedsięwzięciu. Zapraszam bardzo serdecznie panią Aleksandrę Bobrowską, pianistkę. Jak się państwo domyślają, parytetowo zaproszę także pianistę pana Krzysztofa Wiercińskiego. Efekt Chopina, o czym zaraz państwo powiedzą więcej, to wydarzenie, które zaangażowało bardzo wiele osób. Mamy przedstawicieli, organizatorów naszych wspaniałych projektów na sali, także chciałbym serdecznie powitać pani Jola i Miłosz Gawryłkiewiczowie, pani Aleksandra Tkaczyk, proszę o brawa, tak oczywiście. Pani Maria Holka, pani Wiola Łabanow, pani Malina Sarnowska, pani Magdalena Kunce, pan Wojciech Pałęcki i pani Dagna Sadkowska. Witam państwa bardzo serdecznie i dziękuję za udział w naszym przedsięwzięciu. A na początek najuprzejmiej poproszę o zabranie głosu panią minister. Dzień dobry, witam państwa. Witam państwa na takim podsumowaniu części projektu, który ja tak naprawdę łączę i powinnam z konkursem chopinowskim. Ale muszę państwu powiedzieć, że my po raz pierwszy chyba w historii podeszliśmy do organizacji tego konkursu chopinowskiego, mając z tyłu głowy to, że chcielibyśmy dotrzeć z tą muzyką Chopina, z edukacją muzyczną, z edukacją kulturalną, z tym wszystkim, co daje nam muzyka Chopina, w jaki sposób nas łączy. Chcieliśmy dotrzeć po prostu do mniejszych miejscowości. Chcieliśmy z muzyką żywą, prawdziwą, z wykonaniami muzyków także młodego pokolenia, którzy bardzo rzadko mają możliwość rzeczywiście za prawdziwe pieniądze pojechać i zagrać w mniejszej miejscowości. Chcieliśmy dotrzeć właśnie tam, gdzie tej muzyki zazwyczaj nie ma. I to dzięki temu projektowi, dzięki efektowi Chopina rzeczywiście udało się zrealizować, z czego jestem super dumna, bo to był mój pomysł. I szczerze mówiąc, jak rozmawialiśmy z panem dyrektorem w wakacje, w momencie, kiedy udało się wynegocjować z ministrem Domańskim pieniądze na to, 7 milionów złotych na to, żeby z muzyką Chopina pojechać do mniejszych miejscowości, żeby zrobić tam koncerty, żeby zrobić tam warsztaty, żeby zrobić tam działania edukacyjne właśnie w ramach konkursu chopinowskiego, w jego trakcie i po nim, to chyba oboje trochę wpadliśmy w panikę, bo nie wierzyliśmy, że uda nam się to zrealizować. Ale się udało i ten efekt rzeczywiście przerósł moje oczekiwania, więc serdecznie gratuluję zespołowi, całemu zespołowi NIWC-u za to, że stanęliście na wysokości zadania, że zrobiliście to, co udało nam się zaplanować i tak naprawdę zrobiliście to z nawiązką. I jeszcze więcej, jeszcze lepiej, bo te wskaźniki, które zakładaliśmy, były dużo niższe, a udało się dotrzeć do większej liczby ludzi, większej liczby miejscowości i za to wam bardzo, bardzo, bardzo dziękuję, bo wiem, że decyzja, żeby to w ogóle robić, była bardzo trudna, więc moje serdeczne podziękowania dla was i bardzo poproszę tutaj o brawa dla całego zespołu NIWC-u. Chciałabym, żebyśmy rozpatrywali ten projekt, efekt Chopina i w ogóle to, co robiliśmy wokół konkursu chopinowskiego, jak i taki projekt modelowy, trochę zmianę myślenia na temat realizacji działań w ramach polityki kulturalnej państwa. Bo nie wiem, czy zwróciliście państwo uwagę, ale poza tym, że konkurs chopinowski trafił do, nie wiem, miał 40 milionów wyświetleń na YouTubie, 6 milionów widzów w telewizji polskiej, i rzeczywiście trafiliśmy do ludzi przez internet głównie, no bo jednak konkurs chopinowski zawsze był konkursem elitarnym, który realizowaliśmy w Filharmonii Narodowej, Teatr Wielkiej Opera Narodowa, najważniejsze sale koncertowe w Polsce, jeśli nie w Europie. To my postanowiliśmy po raz pierwszy w tym roku popracować nad dostępnością i nad tym, żeby rzeczywiście żeby o tym konkursie było głośno i żeby te działania wszystkie, które realizujemy wokół Chopina w jakiś sposób połączyły nas, niezależnie od tego, że na co dzień się po prostu wspieramy w różnych sferach społeczno-politycznych. I rzeczywiście to się udało zrobić. I chciałabym, żeby ten program był takim programem modelowym, pokazującym, że możemy dotrzeć do widzów przez internet, przez różne inne formy, takie jak na przykład TikTok, 90 milionów wyświetleń, jeśli dobrze pamiętam z głowy, to mówię, ale więc nie wiem, uzupełniajcie mnie, jeśli się mylę.
właśnie YouTube, internet, zupełnie inne formy komunikacji, więc to jest to, ale też, żeby multiplikować te działania w mniejszych miejscowościach, żeby pokazać, że tam musimy dotrzeć, że ta edukacja kulturalna, ta edukacja muzyczna jest w tych mniejszych miejscowościach jest bardzo ważna. To pierwsze zdanie, które było wypowiedziane podczas tego filmu. Bardzo trudno jest nam dotrzeć, a już do tych miejsc, żeby posłuchać tej muzyki. Bardzo trudno jest nam dotrzeć, a też umówmy się, bilety do Filharmonii Narodowej czy do Teatru Wielkiego nie są najtańsze, a żeby je dostać w ogóle, żeby je złapać, żeby je uchwycić, żeby je kupić, też nie jest to proste. I dlatego uważam, że w ten sposób powinniśmy myśleć o dużych projektach, o projektach, które mają znaczenie, impact społeczny, edukacyjny i które są naszym soft power, no bo konkurs Chopinowski jest naszym soft power. Jest to już takie działanie rozpoznawalne na arenie międzynarodowej i dlatego poza tym, że powinniśmy się rzeczywiście plasować ten konkurs jako jeden z najważniejszych na świecie, jako jeden z najważniejszych wydarzeń muzycznych na świecie, to jednak powinniśmy zadbać o to, żeby rzeczywiście dotarł przede wszystkim do Polek i do Polaków. Bardzo się cieszę, że to było prawie 400 godzin koncertów. To było kilkadziesiąt tysięcy osób, kilkadziesiąt tysięcy słuchaczy, do których dotarliśmy w ramach tego efektu Chopina. Ale to, co mnie najbardziej cieszy, to to, że dotarliśmy do tych małych miejscowości. Ja sobie wynotowałam jedną. Łosina Dolna. Nie mam żadnego pojęcia, gdzie to jest, przyznam się. Łososina. Łososina Dolna, 1500 mieszkańców. O to chodzi. O to chodzi, żebyśmy, jeżeli nawet te miejscowości nie mają scen koncertowych, bo wiemy, że nie mają, chociaż jako Ministerstwo Kultury nad tym pracujemy, jest ich coraz więcej, to możemy dotrzeć do ośrodków kultury, możemy dotrzeć do sal bibliotecznych, możemy dotrzeć do szkół muzycznych, możemy dotrzeć do teatrów lokalnych. Tam też tą muzykę możemy pokazywać, tam też tą edukację kulturalną możemy wprowadzać. Dobrze wiemy, że w szkołach ogólnokształcących jest to na takim poziomie, na jakim jest i ośrodki kultury powinny bardzo mocno i nasze główne narodowe instytucje kultury powinny zadbać o to, żeby ta edukacja kulturalna, edukacja muzyczna docierała nawet do tych najmniejszych ośrodków miejskich, do całej Polski, 16 województw, prawie każdego powiatu. Trafiliśmy do prawie każdego powiatu, a jednocześnie dzięki temu projektowi daliśmy możliwość koncertowania naszym bardzo zdolnym młodym muzykom i wykonawcom. I ja już chyba takim tytułem wstępu tylko powiedziałam. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy pani minister. Panie dyrektorze, jakby zechciał pan kilka słów z perspektywy Instytutu powiedzieć. No właściwie pani minister powiedziała najważniejsze rzeczy, naprawdę. Jeśli chodzi o perspektywę Instytutu, to chciałem zwrócić uwagę już na dosłownie drobiazgi. Pierwszy to jest pewien kontekst. Tak naprawdę nam w Instytucie marzyło się to od kilkunastu lat. I tak planowaliśmy konkurs Chopinowski, aby najpierw otworzyć granice w Filharmonii Narodowej. Ktoś powie, przecież konkurs zawsze był w Polskim Radiu, konkurs był przez całe lata w polskiej telewizji, a jednak wyjście poza granice Polski, wyjście do internetu, wyjście poza granice słuchaczy, którzy na co dzień przychodzą do Filharmonii, to był cel, którego gdzieś za horyzontem efektem miało być zapotrzebowanie, miała być potrzeba, miało być to zdanie, które usłyszeliśmy na początku tego filmu. Ja muszę powiedzieć, że jak go usłyszałem po raz pierwszy dzisiaj rano, to miałem łzy w oczach. Dlatego, że to zdanie, iż muzykę, którą słyszeliśmy w czasie konkursu i która tak bardzo nas poruszyła przez media, dzisiaj możemy usłyszeć na żywo. I to jest wspaniały przekaz, to jest wspaniały projekt, ale myślę, że też to jest wspaniała perspektywa. Dlaczego efekt Chopina? To też gdzieś tam jakiś mój nawet własny osobisty wpływ na nazwę. Efekt Chopina to z jednej strony efekt skali, a z drugiej strony nawiązanie do efektu motyla. To, co Państwo zobaczą na tej mapie, widzą Państwo na tej mapie, to są trzepoty motyla. Myślę, że to, co słyszeliśmy z ust, zwłaszcza tych najmłodszych
te emocjonalne reakcje, to były właśnie przepiękne trzepoty motyla. Natomiast efekt ten pokazuje, czy mówi, że jeżeli w najmniejszej Łososinie Górnej zatrzepacze motyl, to za 2 lata w Japonii może spowodować tajfun. Liczymy, że taki tajfun wokół Chopina, wokół muzyki klasycznej będzie u nas, będzie w Polsce, że te działania one po prostu przyniosą efekty, że one będą procentować. Nie byłoby to możliwe bez przynajmniej 3 elementów, 3 grup ludzi, o których pani minister już powiedziała, ale chciałbym to jeszcze podkreślić bardzo wyraźnie. Pierwszy to jest zespół. To jest zespół Instytutu Chopina, absolutnie najlepszy zespół, jeśli chodzi o organizację wydarzeń artystycznych na świecie, któremu dzisiaj też chcę podziękować. Szanowni Państwo, to był pierwszy i chyba ostatni telefon z ministerstwa z propozycją projektu, na który nie odpowiedziałem od razu tak, tylko poprosiłem o 24 godziny na skonsultowanie z zespołem, dlatego że zorganizowanie tego projektu w drugiej połowie 2025 roku było po prostu fizycznie niemożliwe. I tylko i wyłącznie dlatego, że z taką pasją, z taką energią, z taką wiedzą na ten temat, jak to zrobić i między innymi wiedzą, jak pozyskać partnerów, bo proszę zauważyć, ponad 160 podmiotów to są podmioty, które się zaangażowały w wydarzenia edukacyjne, czyli to nie są podmioty, które mają doświadczenie w zakresie organizowania profesjonalnych koncertów artystycznych. To jest naprawdę wielka praca i wielki fundament, który udało się zbudować. Między innymi myślę, że dlatego ta nazwa Efekt Chopina jest tak ważna i analogia do efektu motyla, że zbudowaliśmy fundament. Teraz czas na kolejne piętra. Druga grupa to są artyści. I to w bardzo dużej mierze dla nich jest ten projekt. Pani minister powiedziała o tym jedno zdanie, ale to jest absolutnie kluczowe. Młodzi artyści dzięki takim projektom mogą po pierwsze godnie pracować, a po drugie mogą mieć kontakt ze wspaniałą publicznością, która ich, mam nadzieję, że tak jest, ale obserwuję i moim zdaniem tak jest właśnie, która jeszcze dodatkowo inspiruje, dlatego że jest to publiczność niezwykle emocjonalnie otwarta, niezwykle dobrze reagująca. No i wreszcie trzecia grupa to są organizatorzy lokalni, którzy z takim entuzjazmem i przede wszystkim z własnym wkładem, nie tylko finansowym, ale przede wszystkim wkładem pracy, wkładem swojego rozeznania, również rozeznania, jeśli chodzi o publiczność, spowodowali, że te efekty były możliwe. Wszystkie te statystyki, których nawet nie za bardzo jestem w stanie w tej chwili cytować, ponieważ są za moimi plecami, a nie znam ich na pamięć, one wskazują na to, że mamy do czynienia z zaangażowaniem bardzo efektywnym, niezwykle efektywnym, które nie byłoby możliwe nawet przy tej skali finansowania, nie byłoby możliwe, gdyby nie właśnie owo zaangażowanie lokalne. Cały model funkcjonowania tego projektu polegał na tym, że finanse publiczne, finanse z Ministerstwa Kultury pojawiały się tylko tam, gdzie były niezbędne, konieczne, żeby wydarzenie miało miejsce. Czyli to najczęściej były honoraria artystów, najczęściej to było ewentualnie zorganizowanie fortepianu, prawda, zorganizowanie profesjonalnych instrumentów tam, gdzie nie były dostępne. I właściwie tyle. Dlatego, że cała infrastruktura, cała organizacja, cała promocja, cała organizacja widowni, cały kontakt z publicznością, która tłumnie odwiedziła te wydarzenia, to było wszystko po stronie naszych partnerów. Także wielki sukces, za który dziękuję pani minister za inicjatywę, za możliwość, za pomysł w ogóle. A z drugiej strony dziękuję tym wszystkim grupom, o których wspomniałem. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, panie dyrektorze. Jak to wyglądało z perspektywy artystów, ale i organizatorów? Pani Ola Bobrowska, bardzo proszę. Drodzy Państwo, ja przygotowując się na to nasze dzisiejsze spotkanie, pomyślałam, że może pójdę kluczem 3 pytań. Pierwsze to moje wrażenia ze spotkania z publicznością i też jak myślę, że ten efekt Chopina zarezonował wśród naszej publiczności. Druga perspektywa to perspektywa nas wykonawców, a trzecia to może taka szersza społeczna, więc pokrótce pozwolę sobie przez te 3 punkty przejść.
Już od pierwszego koncertu, kiedy ruszyłam w trasę, najbardziej takim pozytywnym, szokującym elementem wydarzeń była niesamowicie wysoka frekwencja. Ale drodzy Państwo sobie naprawdę nie wyobrażacie, jak wielu chętnych było do wzięcia udziału w naszych wydarzeniach. Ja brałam udział w 4 różnych programach. Jeden z nich zakładał także warsztaty arteterapeutyczne i tam optymalna grupa to była grupa 20-25 osobowa i my przyjeżdżając z Justyną Kurek-Matysiak, arteterapeutką do pierwszego miejsca, zobaczyłyśmy grupę 160 dzieci czekających na nas na wydarzeniu, więc oczywiście od razu na bieżąco przeprogramowałyśmy całe spotkanie tak, żeby każde dziecko mogło wynieść coś z tego koncertu i z warsztatu dla siebie. I bardzo wiele miejsc, do których przyjeżdżałam, mówiło mi, że tak naprawdę w ciągu jednego dnia, w ciągu 2 dni sala była już w 100% zapełniona i przychodziły kolejne maile z zapytaniami od innych szkół, przedszkoli, instytucji, czy jest możliwość stworzenia kolejnego takiego wydarzenia, czy mogą jeszcze w jakiś sposób być na liście rezerwowej. Naprawdę ta frekwencja była dla mnie absolutnie wzruszająca, bo widać, jak ogromne zapotrzebowanie jest na tego typu działania. Mało tego, tak naprawdę kończąc wydarzenia, chyba nie było ani jednego miejsca, z którego wyjechałabym bez zapytania, czy możemy wrócić, czy program będzie kontynuowany i czy jest możliwość dalszej współpracy, bo były to wydarzenia, które były postrzegane przez lokalną społeczność jako naprawdę wysoce wartościowe. A z takich przykładów z konkretnych miejsc, może bez cytowania, gdzie to konkretnie było, ale kilka takich przykładów. W jednej z gmin, no dobra, gmina Sąborzec. Tam jest wspaniała szkoła i wspaniałe centrum kultury i akurat koncerty odbywały się na sali gimnastycznej i sala gimnastyczna była ogromna. Mieliśmy 2 koncerty, najpierw dla młodszych grup szkoły podstawowej, potem dla starszych grup szkoły podstawowej. Ale drodzy Państwo, w tej szkole było też liceum i licealiści przyszli najpierw na pierwszy koncert podsłuchać, co tam się dzieje. Nie zmieścili się do sali. Nie zostali z nami niestety, bo już po prostu było tam kilkaset osób. Oni już fizycznie nie mogli się zmieścić. Drugi koncert w tej samej szkole. Licealiści zajęli miejsce, ale potem okazało się, że przyjechała jeszcze jedna szkoła i niestety musieli wyjść. I mnie było tak przykro, że oni nie mogli posłuchać na żywo tego koncertu jeszcze z kwartetem smyczkowym, który grał po prostu wspaniale, że na koniec poszliśmy jeszcze do nich na fizykę i poprosiliśmy, żeby nauczyciel może na chwilę zwolnił część grupy, żebyśmy mogli dla nich zagrać. I drodzy Państwo, oni wszyscy przyszli, nawet z kolegami, którzy już skończyli lekcję tego dnia i mogliby dawno iść do domu. Wszyscy ci licealiści zostali, bo chcieli posłuchać Chopina, trochę też Bacha, Mozarta. To jedno z takich najbardziej chyba wyjątkowych wspomnień z tej całej naszej trasy. Ale było ich naprawdę bardzo wiele. Moglibyśmy tutaj spędzić całą godzinę na anegdotach i opowieściach. A jeżeli chodzi o artystów, o nas, to ten program był naprawdę absolutną przygodą życia, można byłoby powiedzieć artystycznie, bo nie dość, że stworzyliśmy wyjątkowe autorskie programy, mieliśmy publiczność, która naprawdę chciała brać udział w tych wydarzeniach, bardzo słuchała, była też bardzo zainteresowana tym wszystkim, co się dzieje i też taką publiczność, z którą mieliśmy bardzo bezpośredni kontakt, bo myślę, że dla nas artystów jest bardzo zdrowo występować zarówno w filharmoniach i w tym takim środowisku, do którego jesteśmy naturalnie kształceni, przyzwyczajeni i gdzie czujemy się trochę tak jak ryba w wodzie, ale także bardzo ważne dla nas jest to, żeby tworzyć atmosferę tego wielkiego święta i tych wydarzeń artystycznych, gdziekolwiek by nie było nam dane występować. Czy to jest biblioteka, czy to jest centrum handlowe, czy to jest mała sala lekcyjna, którą po prostu przekształcamy w lokalną filharmonię. Myślę, że korzystając z naszych umiejętności, mogliśmy stworzyć pewnego rodzaju święto. I to naprawdę było święto. W większości miejsc, do których jechaliśmy, ja czułam, że ludzie specjalnie się przygotowywali. Byli szczególnie też ubrani. Naprawdę z takim ogromnym szacunkiem się do nas odnosili i wszystko było świetnie przygotowane. Naprawdę, gdybyśmy się nie pojawili. Więc mam wrażenie, że dla nas to też było ważne, bo mogliśmy sobie przypomnieć, jak ważne jest to, co robimy w takim codziennym aspekcie komunikacji, dialogu i też jak bardzo ludzie potrzebują w ogóle obcowania z muzyką na żywo. Bo to co innego posłuchać wspaniałego, wybitnego nagrania, co też jest bardzo potrzebne, ale też co innego usiąść obok artysty i posłuchać muzyki z instrumentu akustycznego, który stoi tylko kilka metrów od sceny.
I tak naprawdę myślę, że wyjątkowe jest też to, że w czasie ogromnej polaryzacji, no bo my jesteśmy wszyscy bardzo spozycjonowani też przez social media i każdy z nas żyje też bardzo często w swoim świecie i mam wrażenie, że oddalamy się często od siebie. Zresztą polaryzacja jest generalnym trendem nie tylko u nas w kraju, to się po prostu dzieje. Taki mamy czas w historii. Myślę, że to, że ludzie z różnych ośrodków, już nieważne czy z większych, czy z mniejszych miast, ale że po prostu przyjeżdżamy do siebie nawzajem, ludzie z różnych ośrodków i możemy współpracować, bo to jest praca na bardzo wiele rąk. Ktoś wymyśli scenariusz, ktoś to wykona. Wiele osób musi to skoordynować, ktoś też to sfinansuje i przygotuje środki, żeby w ogóle program mógł się odbyć, a na miejscu też cała ekipa każdego domu kultury, każdej biblioteki, każdej szkoły, w której byśmy nie byli, to byli ludzie, którzy pracowali na 100%. Wszystko było naprawdę świetnie przygotowane. Od światła, które było przemyślane, też od jakby przygotowania sali. Naprawdę myślę, że to wszystko bardzo nas połączyło i nawet czasem może przyjeżdżając do jakiegoś miejsca, miałam takie wrażenie, że jako koordynator programu, czasem wchodząc gdzieś, po prostu ustawiając rzeczy, ktoś mógł sobie pomyśleć, że o, kobieta przyjechała na warszawskich blachach i jeszcze się rządzi. Ale wiedziałam, że po kilku minutach ten dystans topniał i wyjeżdżaliśmy naprawdę bardzo zaprzyjaźnieni i też z ogromnym szacunkiem do siebie nawzajem. Więc myślę, że naprawdę ten program tworzy zupełnie inną jakość społeczną. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Jeszcze pańskie spojrzenie, panie Krzysztofie. Jak się grało? Dziękuję. Szanowni Państwo, myślę, że zostało już bardzo wiele powiedziane, zarówno Ola, zarówno pan dyrektor, pani ministra. Było bardzo dużo powiedziane na temat tego projektu. Ja mogę wrzucić swoją malutką cegiełkę do tego ze strony artysty, który brał udział w tym projekcie. Dla mnie jako muzyka tak naprawdę ten projekt był bardzo otwierający. Był bardzo wyjątkowym i formującym doświadczeniem artystycznym. Nie ukrywam, że każdy z tych koncertów wniósł bardzo wiele do mojej ścieżki artystycznej. Myślę, że skupię się na jednej kwestii tak naprawdę. Najważniejszej też w naszym zawodzie, najważniejszej kwestii tak naprawdę też przyczyny, dla której wykonuję ten zawód, a nie inny, czyli na odbiorcach, na publiczności. Muszę bardzo, bardzo serdecznie podziękować każdej osobie, która przyszła na koncert z tego cyklu. Jak widzieliśmy w statystykach, tych koncertów było co niemiara. Różnych momentów po koncertach, rozmowy z publicznością, rozmowy z wieloma różnymi osobami właśnie nie w tych dużych miastach były bardzo wyjątkowe. I dla nas, artystów, granie dla tych osób i możliwość w ogóle dojechania do takich miejsc, zagrania w różnych ośrodkach kultury, w szkołach gminnych, to było naprawdę wyjątkowe wydarzenie. I również z takiej perspektywy życiowej spotyka się w życiu bardzo wiele różnych osób, bardzo wiele różnych ludzi i tak naprawdę każda rozmowa, każdą konwersację schowałem w swoim sercu i będę pamiętał o wielu, wielu osobach, które spotkałem. Było to nieocenione, więc za to jestem bardzo, bardzo wdzięczny. Oczywiście też ze strony wszystkich artystów, którzy brali udział w tym projekcie, bardzo dziękuję. Dziękujemy Instytutowi i Ministerstwu Kultury za to wydarzenie, bo było to naprawdę dla nas, było to naszymi możliwościami nieosiągalne, więc jesteśmy bardzo wdzięczni za to. I odpowiadając, myślę, że na koniec zostawię takie pytanie, które publiczność właśnie zostawiała. Kiedy będzie kolejny raz? Nie wiem, czy pani minister zgodzi się, żeby jeszcze odpowiedzieć na to pytanie, natomiast natomiast ze strony Instytutu mogę zadeklarować jedno, że absolutnie zrobimy wszystko i już robimy wszystko, a właściwie już podjęliśmy decyzję, że bez względu na to, jakie będziemy mieli możliwości finansowe, to projektu nie zaprzestaniemy i na miarę możliwości takich, jakie będą, będziemy go prowadzić. Ale teraz słuchamy deklaracji pani minister. Dobrze, to tak.
My już jako Ministerstwo Kultury mówiliśmy parę razy o tym, że chcemy zachować efekt Chopina. Chcemy zachować i pracować nad budową tej marki dalej w Polsce i za granicą, ale także chcemy bardzo mocno popracować nad edukacją kulturalną i muzyczną w Polsce i popracować nad dostępnością kultury w Polsce. I nie chcę wam powiedzieć za dużo, bo cały czas ten program, nad którym pracujemy, jest w pracach i jest przed wysłaniem na rząd, ale jeśli dobrze pójdzie, za 1,5 tygodnia go wyślemy i będziemy wszyscy trzymać bardzo mocno kciuki za to, że on przez ten rząd przejdzie, a potem przejdzie przez Sejm. I najbliższe 5 lat to będzie 5 lat, w których będziemy budować po pierwsze 100-lecie konkursu chopinowskiego, 20. międzynarodowy konkurs chopinowski, ale także stworzymy specjalne miejsca, żeby w każdym regionie, żeby zdiagnozować regionalne potrzeby dotyczące edukacji muzycznej i kulturalnej, żeby na bieżąco reagować na te potrzeby, czyli będziemy mieć takie ośrodki, które będą na bieżąco reagować na potrzeby, wspierać, mieć pieniądze na to, żeby budować prawdziwe ośrodki edukacji kulturalnej w regionach, ale także ten program będzie realizowany razem z Ministerstwem Edukacji Narodowej, bo chcemy doposażyć szkoły ogólnokształcące w sprzęt muzyczny. Chcemy dać szkołom pieniądze na to, żeby miały możliwość na przykład prowadzenia chórów czy zespołów muzycznych. Bardzo mocno chcemy popracować nad tym, żeby polska muzyką stała nie tylko w Warszawie, Krakowie czy Gdańsku, ale także w mniejszych miejscowościach i jest to jeden z najważniejszych celów Ministerstwa Kultury w najbliższych latach. Ten wieloletni program rządowy, który już został opracowany razem z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina, Narodowym Centrum Kultury oraz Ministerstwem Edukacji Narodowej, jest zaplanowany właśnie na 5 lat. Będzie bardzo podobny, jeśli chodzi o koncept i sposób jego realizacji, do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, bo staramy się go po prostu plasować jako jeden z najważniejszych programów edukacji kulturalnej, w ogóle najważniejszych programów takiego wsparcia kultury w Polsce. I budujemy go razem z również ministrem Domańskim, który ma bardzo duże zrozumienie, jeśli chodzi o potrzeby finansowe sektora kultury w Polsce, więc ja nic nie mogę obiecać dzisiaj. Ale jesteśmy na bardzo, bardzo zaawansowanym etapie pracy nad tym, żeby stałe finansowanie edukacji kulturalnej i muzycznej w Polsce było przez najbliższe 5 lat. Bardzo dziękujemy. Już trzymamy kciuki bardzo mocno. Szanowni Państwo, bardzo chcieliśmy, żeby to spotkanie wokół projektu Efekt Chopina miało także taki inkluzywny charakter jak sam nasz projekt. Dlatego teraz serdecznie zaproszę tutaj przed ekran wszystkich obecnych na sali przedstawicieli instytucji, którzy realizowali te projekty, czyli wszystkich Państwa, których przywitałem na początku, do wspólnego zdjęcia. Takie zrobimy rodzinne zdjęcia, a później jeszcze jeden film Państwu pokażę i dopiero potem poprosimy o pytania. Śmiało, śmiało, zapraszamy. Dzień dobry Pani Wiolu, zapraszamy. Poprosimy o informację od fotografów, czy mieścimy się w kadrze. Mam nadzieję, że tak. Tutaj zapraszamy z tej strony. Dziękujemy Pani bardzo. Czy jesteśmy gotowi? Czas dla fotografów, start.
Bardzo dziękuję. To ja poproszę Państwa, Panią Minister także jeszcze o zajęcie miejsc, bo proszę Państwa, padło w tym pierwszym filmie takie oto zdanie, że ciężko dojechać. My kiedy przygotowywaliśmy dzisiejsze wydarzenie, rozmawialiśmy z wieloma organizatorami tych koncertów w ramach Efektu Chopina i wielu chciało być dzisiaj z nami, ale właśnie powiedziało, trudno dojechać, zwłaszcza, że zima zaskoczyła drogowców, jak wiemy. Mamy zatem króciutką korespondencję. Przenieśmy się symbolicznie do jednego z miejsc, gdzie odbywały się nasze wydarzenia, a miejscem tym będą Rudki. Dzień dobry, nazywam się Wojciech Janus i pełnię obowiązki dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Rudkach, gminie Nowa Słupia w powiecie kieleckim w województwie świętokrzyskim. Jesteśmy niewielką, ale bardzo aktywną kulturalnie jednostką, w której mieszkańcy chętnie uczestniczą w wydarzeniach artystycznych. W ramach programu Efekt Chopina zorganizowaliśmy 2 koncerty dla dzieci, fortepian pełen marzeń oraz muzyka od Fryderyka. Każde z tych wydarzeń cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. To nie były zwyczajne koncerty filharmonii, ale muzyczna podróż. Bez walizek, ale za to z ogromną dawką muzyki i wyobraźni. Dzieci biorące udział w wydarzeniach były zafascynowane i czynnie brały udział w koncertach. Uważamy, że program Efekt Chopina jest niezwykle ważny, ponieważ uczy przez zabawę. Dzieci poznają muzykę poważną w bardziej dostępnej i zrozumiałej formie, co wpływa na kontakt z kulturą na wysokim poziomie i realnie wzbogacają ofertę kulturalną domów kultury. Bardzo dziękujemy. I teraz, Szanowni Państwo, opierając się na doświadczeniu z naszych poprzednich spotkań z mediami, wiem, że Państwo najchętniej chcieliby na setki poprosić prelegentów, ale jeżeli ktoś chciałby zapytać na forum, to oczywiście jest taka możliwość, więc patrzę pod światło, jednak setki. Bardzo dziękuję Państwu za przybycie i zapraszam do rozmów kuluarowych.